Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, rabarbarowe szaleństwo trwa dalej. Póki mamy rabarbar, to będziemy jeszcze piec ciasto rabarbarowe. Ja sobie dzisiaj wymyśliłam takie ciasto biszkopt z galaretką z rabarbarem i na to będzie bita śmietana. Myślę, że to będzie niebo w gębie. Także zaczynamy od biszkoptu. Blaszkę mam, jeśli się nie mylę, chyba 24 na 24 cm, ale jakby była inna, to będzie napisane. Się wyświetli Wam. I teraz tak, jajeczka oddzielamy białka od żółtek, żeby Wam tu nie wpadło troszeczkę żółtka, bo niestety wtedy Wam się nie ubije piana. Tak. Także ja będę oddzielać, żeby mi troszeczkę choćby żółtka nie wpadło. No tak jak mówiłam, się wtedy nie ubije. No, białka już sobie wybiłam. Teraz dam tutaj, słuchajcie, szczyptę soli. Niedużo soli. O. I dajemy cukru. Słuchajcie, cukru dajemy od 140 do 160 gramów cukru. Ja dam te 140, dlatego że my po prostu dużo nie słodzimy. I teraz ubijamy to na bardzo sztywną pianę. Także ja się biorę za ubijanie. Jak ubiję, to do Was wrócę. No, wracam do Was z powrotem. Prawie 10 minut ubijałam, widzicie? Można chyba zobaczyć. O, jest fez ubita. O. I teraz będziemy dodawać po jednym żółtku. Dobrze. Tak. I słuchajcie, teraz do tego już wezmę inną łyżeczkę. O. Troszkę większą. Dodam tak. Mam 125 gramów mąki tortowej, pszennej i 50 gramów mąki ziemniaczanej. I do tego, słuchajcie, dodam 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia. Ale tak jak mówiłam, ja nie jestem ekspertką w pieczeniu biszkoptów, więc wolę się po prostu wspomóc. I najlepiej teraz będziemy przesiewać tutaj mąkę. Już wzięłam sobie mąkę. O, po troszeczkę będziemy przesiewać i mieszać. Piekarnik rozgrzałam do 160 stopni z termoobiegiem. I mieszamy tylko do połączenia składników, żeby nie zburzyć tej piany. No i dobrze. I przekładam do blaszki wyłożonym papierem do pieczenia. Zaraz pomalutku. Tak. No, będę musiała wziąć to. Kupić też patułki, bo niestety te z Pepko to nawet na którymś cieście na wizji mi się po prostu przy mieszaniu złamała. No i dobra. O. Wyrównamy. Będziemy teraz wstawiać
do nagrzanego piekarnika na 160 stopni. Będziemy piec, tak jak mówiłam, około 30 minut. Do suchego patyczka, po prostu trzeba sprawdzać. Gdyby Wam bardzo zaczęło się przypiekać, no to wiadomo, że skręcamy troszkę temperaturę o 10 stopni przykładowo. Jak Wam się przypieka, to o 10 stopni skręcamy. Dobra, staram się tak, żeby było nie na środku za dużo, bo wtedy robi mi się taki brzuszek. Dobra. O. Także ja już wsadzam do piekarnika. Widzimy się za około pół godziny. Słuchajcie, minęło 30 minut i będę wyciągać nasz biszkopt. Sprawdzałam patyczkiem. Jest suchuteńki. O. Zaraz jeszcze sprawdzę przy Was. Patyczek jest, nie wiem, widać, jest suchuteńki. No i niestety teraz trzeba poczekać, aż biszkopt ostygnie. Także zaraz, jak tylko da się go wyciągnąć, ja go wyciągnę na taką kratkę i będziemy czekać, aż ostygnie. Jak ostygnie, powiem Wam, że najlepiej zrobić jest biszkopt dzień wcześniej. To jest najlepsze rozwiązanie, zrobić go dzień wcześniej. To będziemy robić galaretkę z rabarbarem. Wracam do Was z powrotem i słuchajcie, no mój biszkopcik, patrzcie, już wygląda tak. Tu jest wierzch biszkoptu, a tu jest spód. Spód będzie teraz naszym wierzchem ciasta. I ja przetnę je po prostu na pół. Czym przecinam? Takim urządzeniem to jest napisane, że to jest do przecinania tortów. Tutaj macie skalę po jednej i po drugiej stronie i tu jest taki drut, cieniutki drut, także ja go będę starać się przeciąć w połowie. Nastawiłam tu na 2 i tu też patrzę na 1, 2 i teraz tak, mniej więcej patrzymy, słuchajcie, gdzie to nam ten drut będzie wchodził i w tym miejscu nacinamy nożem. Ja nacinam nożem, o. I teraz łatwo mi ten drut tu się zmieści. Zaraz. O, bo tu się zrobiła taka skorupka. Już, żeby się tylko... Najgorzej jest, wiecie co, zacząć. Jak już się zacznie, o, to już pójdzie. O, już. No i dobra. I teraz takimi ruchami dociskamy do spodu i o. I takimi ruchami, mówię, najgorzej jest zacząć. Jak już się zacznie, to dlatego najlepiej jest nacinać. No i tu teraz delikatnie, żeby też nie tu, o, zaraz, a nie widzicie, tu delikatnie teraz kończymy, żebyście nie wyrwali kawałek sobie ciasta. Także delikatnie trzymamy, o, bo tu lubi się po prostu naciąć nam ciasto. O. Także tu delikatnie już. Wyrwać się po prostu kawałek ciasta lubi. No i dobra. W którymś filmie ktoś mówił, że nie pokazuje, jak przecinam, także pokazałam. Proszę bardzo, mamy dwa placki. Tu gdzie był nasz wierzch ciasta, tu mam folię zwykłą wyłożoną, zwykły woreczek. Wraca do naszego jako spód i tu zaraz będziemy wylewać naszą galaretkę z rabarbarem. Nasze ciasto ja umieszczę w takiej obejmie. Jeżeli ktoś nie ma obejmy, a szkoda, bo warto sobie kupić taką obejmę, to
musi dać do troszkę mniejszej kwadratowej blaszki, bo biszkopt po upieczeniu się po prostu kurczy, chociaż piekł się w tej samej blaszce, w której teraz jesteśmy, no niestety po upieczeniu biszkopt się zawsze troszkę kurczy, a że będziemy wylewać galaretkę, o, ja takimi spinkami sobie spinam, żeby mi się one nie rozjeżdżały. O. Raz, dwa. Kupić raz sobie obejmę i macie do końca, bo to jest wielorazowego użytku także. O. Pospinałam i teraz słuchajcie, jeżeli będą ciasto jeść dzieci, to oczywiście dajecie herbatę z cytryną i z cukrem, biszkopt nasączacie, a jeżeli nie dzieci, tak jak u mnie w moim przypadku, będzie to likier o smaku wiśniowym. Także ja nasączam. Biszkopt nasączyłam i słuchajcie, ja go wstawię sobie do lodówki, żeby go po prostu schłodzić. On się niech chłodzi, a my robimy rabarbar. Słuchajcie, tu mam około 40 deko rabarbaru. Do tego rabarbaru tutaj ja mam pół litra zimnej wody. Troszkę zimnej wody sobie odlewam do miseczki, o. Resztę wody wlewam do rabarbaru. Tak. I rabarbar nastawiam na gaz. Tak, zaraz wam wszystko pokażę. Gaz zapalam. I teraz do tej wody, co żeśmy odlali, słuchajcie, dam raz, dwa, trzy płaskie łyżeczki żelatyny. Łyżki. Trzy płaskie łyżki żelatyny. I czekamy, aż ona nam tutaj napęcznieje. Do tego mam też jedną galaretkę, to nie patrzcie na firmę. Jedna galaretka wiśniowa z tym mam, z cukrem. Tylko dlatego daję żelatynę, nie daję drugiej galaretki, dlatego że tu mi tego cukru jest wystarczająco. Ja po prostu, my z mężem nie lubimy tak słodkich ciast. Gdybyście chcieli bardziej słodkie, to wtedy pomijacie tą żelatynę, a całą wodę wlewacie do rabarbaru, a dajecie sobie dwie galaretki. Ja mam akurat wiśniową, ale może być też jakakolwiek inna. Także to od razu mówię. I teraz tak. To pokazuję. Tutaj rabarbar będę rozpuszczać, ale ja go będę rozpuszczać, gotować, żeby on był miękki, ale żeby mi się nie rozgotował. O. I coś miałam jeszcze mówić. Słuchajcie, teraz tak, do tego rabarbaru, żebyście mieli ładny kolor, bo galaretka może nie wystarczyć, bynajmniej w moim przypadku jedna, można dodać sobie drzem. Ja mam tu drzem z własnej roboty z tamtego roku, z czarnej porzeczki. Ewentualnie, słuchajcie, coś wynalazłam. Kupiłam w Action coś takiego, to kosztuje 5 zł. I to jest taki jakby do wody o smaku wiśniowym. Smak wiśniowy lizaka Chupa Chups. Słuchajcie, ja tutaj wleję troszkę na rękę. Teraz wam pokażę. O. Jest to tak zabarwione. O. Słuchajcie, że to wygląda normalnie jak krew. W smaku i w zapachu bardzo ładnej wiśni. To nie jest sponsorowane. I słuchajcie, zauważyłam, że jeżeli po prostu się nie ma, można tym się wspomóc. Bardzo ładnie barwi na czerwono. Naprawdę. Bardzo ładnie barwi, bardzo ładnie pachnie wiśniowo. Także jeżeli, to chyba dałam za to, wiecie co, 5 zł. Tu pisze, że to jest na 5 litrów
napoju, ale ja po prostu nie będę to używać do napoju, tylko będę używać po prostu jako barwnik, czy do bitej śmietany, czy właśnie do ciasta. I był jeszcze pomarańczowy, muszę pomarańczowy jeszcze kupić, też zobaczyć, on też kosztował 5 zł, tu jest 48 ml. Także takie coś fajnego jako barwnik. Dobrze, także ja gotuję rabarbar i zaraz do Was wracam. No, rabarbar mi się już, słuchajcie, ugotował. Ja go ściągam bardzo szybko, to jest dosłownie 2-3 minutki i on robi się nam bardzo mięciutki. I widzę, że mój drzem nie za bardzo mi jak to się nazywa, zabarwił galaretkę, więc dam trochę barwnika. Oczywiście to można pominąć. O. Bardzo ładnie barwi, naprawdę. Do tego dodam tą naszą napęczniałą żelatynę. O. Tak. Ona się nam zaraz rozpuści. I galaretkę. O. I mi po prostu więcej cukru już tu nie potrzeba. Wymieszamy i czekamy, aż ostygnie i galaretka zacznie nam tężeć. Taką tężejącą galaretkę wylejemy na ciasto. Ale porządnie pierw wymieszajmy, żeby nam się rozpuścił tu cukier i żelatyna. Słuchajcie, jeżeli słychać coś w oddali szum, to jest już szum mojej suszarki do prania. Patrzcie, galaretka, widzicie? Już prawie zastyga. O. I taką galaretkę wyleję na nasz spód ciasta. O. Wyrównam. Słuchajcie, i do lodówki, aż nam porządnie stężeje. Nie daję teraz tutaj drugiej warstwy, dlatego że ja troszkę jak zrobię bitą śmietanę, wiecie, to posmaruję tu bitą śmietaną. O, i ona wtedy mi się ładnie przyklei. Przyklei mi się wierzch po prostu bardzo ładnie. Także wyrównam, ale pachnie tym rabarbarem. O. I wstawiam do lodówki. Zobaczcie, już do Was wracam. Galaretka mi zastygła i będziemy robić teraz, słuchajcie, bitą śmietanę. Bitą śmietanę mam tutaj 500 ml śmietany 30 albo 36 dobrze schłodzonej. Tutaj mam rozrobione, słuchajcie, 2 łyżeczki żelatyny zarane gorącą wodą, bardzo gorącą, taką prawie gotującą się, i rozmieszane i wystudzone. To jest chłodne, to już nie jest zimne, po prostu jest chłodna, rozmieszana żelatyna. Ile dodajemy cukru? Słuchajcie, cukru dodajecie tyle, jak chcecie mieć słodkie. Ja sobie dodam, ja nie lubię zbyt słodkiego, więc na pewno tego cukru zbyt dużo nie będzie. 3, 4, 5, myślę, że 6 mi wystarczy. Także zaczynam ubijać i w czasie ubijania będę strumieniem wlewać tą swoją żelatynę. O, widzicie, śmietana już ma taką konsystencję i teraz będę wlewać strumieniem żelatynę. Będę się starać tak, żeby wszystko tu rozmieszać. No.
patrzcie, no. Wszystko jest dobrze. Śmietanka jest fajnie ubita i jak pójdzie do zamrażalnika, to ona fajnie nam jeszcze zastygnie. A tu muszę troszkę szybko sprzątnąć. Tak. I zaczynamy. Dam troszkę tu bitej śmietany. O. Tu niedużo dam bitej śmietany. Żelatyny się mniej więcej daje, słuchajcie, do bitej śmietany na 250 ml śmietany jedną płaską łyżeczkę. Się rozpuszcza we wrzątku. O, dobra. Tak. I będziemy teraz przykrywać. O, a już mogę ściągnąć, bo mi się nie zmieści. Likierem. I wykładamy na wierzch naszą bitą śmietanę. Słuchajcie, przełożyłam sobie ciasto na taki talerz odwrotowy do serów. Będzie po prostu mi wygodniej. Ona już jest tak zastygnięta w lodówce z tą galaretką, że mi się nic nie stanie. Dobra. I będziemy wyrównywać. Ciasto jest, o, widzicie, na tym talerzu od sera zawsze sobie kręcę. Ciasto wyrównałam z bitą śmietaną i teraz wsadzę je na chwilę do lodówki, żeby mi bita śmietana ładnie zastygła z żelatyną, ale jest bardzo stabilna. No, ciasto już wyciągłam, słuchajcie, z lodówki. Fajnie zastygło. I teraz co? Ja poobcinałam tutaj boczki, żeby one ładnie wyglądało. Pyszne. No, mój mąż już Moje boczki. boczki z ciasta, żeby one były ładne. Dla córeczki. I teraz tylko przystroję truskawkami i koniec. Ciasto mamy gotowe. Także ja przystrajam i zaraz wracam. No i słuchajcie, skończone. W środku mamy około pół kilograma rabarbaru. Także jest to ciasto o smaku typowo rabarbarowym. Bita śmietana, biszkopt. O, chcę wam pokazać jak najlepiej. Bita śmietana, biszkopt. I do postrojenia po prostu truskawki. Piękne ciasto. Naprawdę, na pewno każdego zadowoli. Także jak się ciasto podoba, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!